Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Pierwszy sezon został oceniony na 8,23 przez lekko ponad 1 400 000 osób. Natomiast drugi sezon, część pierwsza, na 8,33 przez około 650 000 osób, a część druga na 8,43 przez 522 000 osób. Pierwszy sezon ma 25 odcinków i był emitowany w okresie 4 kwiecień 2016 do 19 września 2016. Natomiast drugi sezon, część pierwsza, ma 13 odcinków i był emitowany od 8 lipca 2020 do 30 września 2020. A druga część ma 12 odcinków i była emitowana od 6 stycznia 2021 do 24 marca 2021. Producentami pierwszego sezonu był TV Tokyo, Media Factory, Kadokawa Shoten i kilka innych. Natomiast w drugim sezonie w części pierwszej i drugiej producentami są ATX, Memory Tech, Kadokawa i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy ten isekai jakoś wyróżnił się na tle innych? Czy historia w tym tworze mnie zaciekawiła? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z anime. Anime, które polecał mi serdecznie mój przyjaciel i który narzekał, że jak ty mogłeś jeszcze tego nie oglądać. Zatem stwierdziłem, że no dobra, czas się za to wziąć. O tym tworze co prawda słyszałem już nie raz, ale wówczas jakoś mnie zapowiedzi nie do końca przekonywały, ale postanowiłem dać temu szansę. O czym w ogóle jest to anime? Re:Zero to anime opowiadające o chłopaczku Natsuki Subaru, który prowadził dość prosty tryb życia i pewnego dnia po prostu pojawił się w innym świecie. Po prostu. Tyle. Nie ma żadnego wytłumaczenia jak to się stało. Nie było reinkarnacji, nie było specjalnego rytuału, po prostu z reklamówką zakupów i telefonem zjawił się w świecie fantazy. Próbował jak najszybciej odnaleźć się w tym świecie, ale jak się okazało, to nie jest takie łatwe. W pewnym momencie w zaułku chcieli na niego napaść, lecz pomogła mu tajemnicza srebrnowłosa elfka o imieniu Emilia. Pogadali trochę i postanowił jej pomóc, gdyż od razu się w niej zauroczył. Chcieli odnaleźć bodajże broszę czy przypinkę, ale już nie pamiętam co to dokładnie było. Chyba symbol, że może przystąpić do walki o tron. Historia sobie idzie i nagle wpadają w pułapkę i zarówno Emilia i Subaru umierają. Koniec historii. Także to tyle. Dziękuję, nie no, żartuję. Chłopak nagle budzi się w tym samym miejscu, w którym pojawił się w tajemniczym świecie. Nie do końca wiedział, co się właściwie stało. Odnalazł potem Emilię i okazało się, że ta go nie pamięta. Wnioski nasunęły się u naszego bohatera w pewnym momencie, gdy ponownie umarł. Dostał umiejętność wskrzeszania się w miejscu, gdzie nastąpił zapis. Tak to nazwijmy. Zapis ten nastąpił kilka razy, w wielu miejscach i co można wywnioskować, wielokrotnie umierał, co ma spory wpływ na jego psychikę i na późniejsze decyzje, które momentami kończyły się bardzo źle. Były chwile, że w aktualnym podejściu, gdy próbował osiągnąć co chciał, poszło tak źle, że popełnił samobójstwo i wrócił do miejsca automatycznego zapisu. No dobra, ale o czym w sumie jest fabuła? Fabuła jest o tym, że nasz chłopak chce przede wszystkim pomóc Emilii w walce o tron, a dodatkowo przeżyć i nie musieć przeżywać tego samego ponownie, z tego względu, że chociażby mamy etap, w którym pojawiają się kultyści i przeprowadzają atak na posiadłość, gdzie się osadził i musi za wszelką cenę uratować wszystkich. Także pierwszy sezon skupia się na poznaniu świata, ratowania Emilii i innych oraz próbuje jakkolwiek dowiedzieć się skąd ma tą umiejętność. A to prowadzi nas do drugiego sezonu. Drugi sezon podzielony na dwie części skupiony jest na ucieczce Emilii z pewnego rejonu, z którego nie może wyjść, a żeby to zrobić trzeba przejść 3 próby, które są bardzo ciężkie. Dodatkowo sprawy są utrudnione przez kult wiedźmy, w którego skład wchodzi naprawdę pojebany typ. A propos wiedźm, nasz bohater poznaje wiedźmy, potężne czarodziejki, które nie mają najlepszej reputacji, a które chcą w jakiś sposób pomóc bohaterowi, by powstrzymać jedną konkretną wiedźmę, która jest z nich najgorsza, najpotężniejsza i ma bzika na punkcie naszego głównego bohatera. Z jakiegoś powodu. W tym anime mamy sporo komedii, romansu, intryg, krwi, szukania rozwiązań na problemy i jest skupione przede wszystkim na przeżyciu, bo nie musieć przeżywać ponownie przykrych i strasznych rzeczy, które nasz główny bohater musiał przeżywać znowu i znowu. I znowu. Myślę, że to anime jest też dość emocjonalne, bo Subaru wraz z straceniem momentami panowania nad sobą przez nadszarpniętą psychikę czasem powodował więcej szkód niż pożytku. No i więź między nim a Emilią również jest dość skomplikowana, bo bardzo ważna informacja, nasz bohater nie jest w stanie nikomu powiedzieć o swojej umiejętności prócz wiedźm. Dlaczego?
bo albo dostawał ataku serca i tracił równowagę, albo raz gdy udało mu się to powiedzieć na głos, to ktoś umarł. To anime na początku nie wydawało mi się niczym szczególnym, ale wraz z kolejnymi odcinkami robiło się coraz ciekawiej, coraz niebezpieczniej i naprawdę się zastanawiałem, jak Subaru rozwiąże wiele problemów naraz, by móc uratować wszystkich, nie poświęcając nikogo. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Fabuła jest naprawdę porządnie rozbudowana, dobrze napisana, ale i bardzo ciężka. Wiele problemów, które bohater musi rozwiązać, sprawia, że widz się zastanawia, jak on ma zamiar to zrobić. W ogóle skromny czas, jaki ma by znaleźć rozwiązanie danej sytuacji, nie pomaga. Także fabuła jest naprawdę wciągająca. Audio. Soundtrack jest naprawdę klimatyczny i podobał mi się. Intro czy outro kompletnie nie wpadło mi w ucho. Kreska. Grafika mi się podobała. Postacie bardzo ładnie wykonane, szczególnie taka Emilia. Podsumowując, Re:Zero, Kara Hajimeru Isekai Seikatsu to anime, które ku mojemu zaskoczeniu jest kawałem naprawdę porządnej produkcji. Nie wiedziałem czego się spodziewać, a trafiłem na naprawdę solidną perełkę, która dała mi wiele emocji i historię, która będzie kontynuowana, bo trzeci sezon został zapowiedziany. Byłem ciekaw, jak wiele razy nasz bohater musi zginąć, by w końcu znaleźć złote rozwiązanie. Zastanawiałem się, czy będzie musiał coś lub kogoś poświęcić, by osiągnąć swój cel i patrzyłem jak wryty w ekran, gdy chłopak w końcu znalazł potrzebne mu odpowiedzi. Dlatego serdecznie polecam wam ten twór, gdyż naprawdę warto się za niego wziąć, a ja cierpliwie czekam na kontynuację, czyli na sezon trzeci. Także to tyle. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!